Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest tryb warunkowy w języku polskim. Zaczynamy. Chciałbym zacząć od tego, że w języku polskim mamy dwa tryby warunkowe dla sytuacji realnych i dla sytuacji nierealnych. Chciałbym zacząć od pierwszego z nich, czyli kiedy mówimy o sytuacjach realnych. Kiedy używamy tego trybu? Kiedy mamy realny warunek do spełnienia. Na przykład, jeżeli dostanę premię, to pojadę na wakacje. Albo używamy tego trybu wtedy, kiedy mówimy o sytuacjach powtarzających się. Na przykład, jak kroję cebulę, to zawsze płaczę. Ok, czy jest to jasne? Potem pokażę jeszcze więcej przykładów. Ale na początku gramatyka. Jak tworzymy ten tryb? Mamy trzy słowa, których możemy używać. Jeśli, jeżeli, jak. Od tego zaczynamy. Potem czasownik. Przed czasownikiem albo po czasowniku inne elementy zdania. Czasownik może być w czasie przeszłym, teraźniejszym albo przyszłym. Następnie to jest opcjonalne. I później reszta zdania też w czasie przyszłym, teraźniejszym albo przeszłym. Na przykład, jeżeli dobrze zrobię ten projekt, to dostanę awans. Albo jeśli nie padał deszcz, to oni pracowali dłużej. Co jest tu jeszcze ważne? Że możemy też przestawiać kolejność. Możemy powiedzieć na przykład, dostanę awans, jeżeli dobrze zrobię ten projekt. Albo oni pracowali dłużej, jeśli nie padał deszcz. Jest to zamienne. I teraz więcej przykładów. Pierwsze zdanie. Jeżeli jutro będzie ładna pogoda, to pojedziemy na plażę. Mamy warunek możliwy do spełnienia. Mówimy o pogodzie. A więc pierwszy tryb warunkowy. Jeśli zjesz wszystko, to dostaniesz deser. Jak chodzę po górach, zawsze biorę ze sobą dużo wody. Tutaj mamy sytuację powtarzającą się. I tak samo tutaj, jak trenuję, to zawsze słucham muzyki. I ostatnie zdanie, jeśli była dobra pogoda, to spacerowałam po lesie. Okay, tutaj mamy czas przeszły, też warunek możliwy do spełnienia. Pamiętajcie o praktyce. Jak zawsze zachęcam do zostawienia swoich zdań w komentarzach. I przechodzimy teraz do trybu dla sytuacji nierealnych. Kiedy używamy tego trybu? Kiedy mamy nierealny warunek do spełnienia. Na przykład, gdybym żył wiecznie, to zwiedziłbym cały świat. Tak, jest to nierealne, żeby żyć wiecznie. Na pewno nie na tym świecie. Następnie prośba, kiedy chcemy wyrazić prośbę, na przykład, czy mógłbyś zrobić mi kawę? Jest to bardzo grzeczne zapytanie. Życzenie. Chciałbym być młodsza, kiedy chcemy wyrazić nasze życzenie, albo kiedy chcemy dać radę. Na przykład, na Twoim miejscu zadzwoniłbym do nich. Jak tworzymy tryb warunkowy dla sytuacji nierealnych? A więc zaczynamy od gdybym, gdybyś, gdyby, gdybyśmy, gdybyście, gdyby, w zależności od osoby. Tak, tutaj mamy pierwszą osobę, drugą osobę, trzecią osobę i liczba mnoga, gdybyśmy, gdybyście, gdyby. Następnie używamy trzeciej osoby czasu przeszłego w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej. Następnie to, opcjonalnie. I znowu trzecia osoba czasu przeszłego z końcówką bym, byś, by, byśmy, byście, by.
to dodajemy do naszego czasownika też w zależności od osoby. I mamy dwa przykłady. Gdybym był kotem, to spałbym cały dzień. Albo tutaj to samo zdanie, ale w formie żeńskiej. Gdybym była kotem, to spałabym cały dzień. Tutaj też możemy to zmieniać kolejność. Możemy też powiedzieć spałbym cały dzień, gdybym był kotem. Okay? Albo tutaj spałabym cały dzień, gdybym była kotem. I tu jeszcze jedna ważna informacja. Czasami możemy to modyfikować w taki sposób. Możemy powiedzieć, gdybym był kotem, to bym spał cały dzień. Okay? Czyli to bym idzie przed czasownik i wtedy piszemy to oddzielnie. Gdybym była kotem, to bym spała cały dzień. Tutaj tak samo możemy zmodyfikować. Pamiętajcie tutaj, że kiedy mamy liczbę mnogą, to musimy użyć trzeciej osoby liczby mnogiej, czasownika w tej formie. Czyli na przykład gdybyśmy byli kotami, to spalibyśmy cały dzień. Ok? I kilka przykładów. Gdybym był ptakiem, nie musiałbym latać samolotem. Gdybyś był milionerem, to podróżowałbyś bardzo często. Gdyby on był wysoki, to grałby w koszykówkę. Gdybyśmy były młodsze, to zmieniłybyśmy naszą pracę. Gdyby oni mieli $1 000 000, to przeprowadziliby się do innego kraju. I chciałbym jeszcze powiedzieć Wam o czasie w tym trybie warunkowym. Pierwsze zdanie. Gdybyś jutro jechał z nami, to byłoby wspaniale. Tutaj mamy słowo, które informuje nam, czy to jest czas przeszły, czy teraźniejszy, czy przyszły. Tutaj mamy jutro, a więc wiemy, że mówimy o przyszłości. Tutaj nie ma wątpliwości. Ale na przykład tutaj, gdyby oni wygrali ten mecz, to byłby cud. Tutaj nie ma żadnego słowa, które informuje nam, czy to jest przeszłość, czy przyszłość, a więc nie możemy być pewni. I tutaj, gdyby oni wczoraj wygrali ten mecz, to byłby cud. Tutaj wiemy, że chodzi o przeszłość. Mamy słowo wczoraj. A więc jeżeli chcecie, jeżeli to jest ważne, żeby poinformować odbiorcę, o jakim czasie mówimy, musimy dać tą informację, używając jednego ze słów informujących kogoś o czasie. I jak zawsze na koniec przechodzimy do krótkiej praktyki. Mamy jedno ćwiczenie. Musimy ułożyć z tych elementów zdanie w trybie warunkowym. Jak zawsze daję chwilę na zastanowienie. Oczywiście zawsze możecie zastopować wideo, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. Gdyby Wojtek był piłkarzem, to trenowałby bardzo często. Gdybym był milionerem, to kupiłbym prywatną wyspę. Gdybyś pił wodę, nie bolałaby cię głowa. Gdybyście odpoczywali więcej, nie bylibyście zmęczeni. Gdybym był pilotem, rzadko byłbym w domu. Gdyby wzięli parasol, to nie byliby teraz mokrzy. Gdyby trenowała więcej, teraz brałaby udział w olimpiadzie. Gdybyście nie byli leniwi, to zarabialibyście więcej. Gdybym mieszkał w Kostaryce, nie nosiłbym czapki. Gdybym miał jedną supermoc, to chciałbym być niewidzialny. Dajcie znać, jak Wam poszło. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to też pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i też chętnie zobaczę Wasze przykłady w komentarzach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że czujecie się teraz pewniej z trybem warunkowym w języku polskim. Mam nadzieję, że to było dla Was
bardzo pomocne. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia na kolejnym filmie w następną niedzielę. Cześć!